serdecznie. Ostatnio, jak zauważyliście, pewnie mieliśmy na kanale kumulację testów luksusowych limuzyn Lexusa, BMW czy Mercedesa. Brakowało tylko jednego gracza i widać to było w Waszych komentarzach, bo wszyscy w kółko pytali, kiedy test Audi A8. No i przyjechało. Jest. I muszę się na początek podzielić pewną refleksją. Otóż, przygotowując się do testu auta, ja zwykle spędzam przy komputerze parę godzin. Jeśli jest to test auta z wyższej półki, to ten czas znacznie się wydłuża, ale przygotowanie się do testu Audi A8 pochłonęło mi prawie 2 dni. Ilość technologii, o których warto powiedzieć, które mogą być na pokładzie tego samochodu, jest tak przytłaczająca, że to się nam nie zmieści w formacie żadnego filmu. Powiedziałem, może być na pokładzie, bo nie wszystkie zapowiedziane przez producenta technologie są już dostępne do zamówienia. Niektóre z nich pojawią się za pół roku lub rok. Jeśli wtedy dorwiemy do testu wersję full, koniecznie wrócimy z kolejnym testem. Tymczasem zapraszam do testu Audi A8 50 TDI w wersji takiej, jaką już dzisiaj można wyjechać z polskiego salonu. Patrzę na to auto i wydaje mi się, że facet, który w 1988 roku klepnął projekt modelu V8, wciąż tam u nich pracuje. Czasem zapomni okularów i wtedy, póki nie dowidzi, młodzież podmienia na aucie parę drobiazgów. Powiększa grill do monstrualnych rozmiarów, aplikuje końską dawkę chromu, skomplikowane przetłoczenie czy nowoczesną optykę, ale klasyczna linia V8 jest wciąż tu widoczna. Czy to źle? Owińmy samochód folią, zobaczmy, czy coś się zmieni. Jak widzicie, nie sposób pomylić flagowca Audi z żadnym innym samochodem, nawet po owinięciu folią. Ja myślę, że gdyby Audi A8 zostało zaprezentowane właśnie w tej postaci, to aktualnie klienci rozpoznaliby auto, złożyliby zamówienie i jeszcze dopłaciliby za piękny pakiet czerni. A tak poważnie, czytam niektóre mega negatywne komentarze pod zdjęciami i zastanawiam się, ale w czym problem? Ma być klasycznie? Jest. Ma być nowocześnie? Też jest. Rozpoznawalnie? Grill, matrixy? Jasne, że to jest ta 8. Wielka limuzyna, na którą każdy zwraca uwagę. Oczywiście nie wszystko mi się podoba. Grill jest moim zdaniem trochę za duży. LEDowy pasek z tyłu bardziej mi pasuje do Panamery. Można by ponarzekać na udawane końcówki wydechów, ale w innych autach na to nie narzekałem i tu nie będę. Zamiast tego zapraszam Was do wnętrza. Po zajęciu miejsca w środku przypomina mi się hasło z reklamy Audi. Zapomnij, czym jest samochód. Audi A8 to coś więcej. Chyba mają na myśli te dotykowe ekrany. Tak, to o dotykowych ekranach najczęściej piszecie w komentarzach, że to pomyłka, że nieporozumienie, że tak nie można, że bez przycisków to już nie samochód. Być może Audi postanowiło komentatorom wybić broń z ręki i mówi samo, tak, to nie samochód, jaki znaliście do tej pory. Przyznam się, że ja wsiadałem do auta po raz pierwszy z podobnymi myślami, że tak nie można, że oddajcie moje pokrętło MMA i te 2 cudowne, przychylane przyciski po bokach, a potem zacząłem klikać i zastanawiać się. Najczęściej w takich rozwiązaniach przeszkadza nam nie tyle wirtualizacja przycisków, co brak szybkiego do nich dostępu. Do odpowiedniego menu zwykle trzeba się przeklikać. Ale nie w tym przypadku. Tu do obsługi klimatyzacji służy osobny ekran, wszystko jest dosłownie pod ręką, cały czas. Kwestia trafienia w odpowiedni przycisk. I tu z pomocą przychodzi technika, dokładnie technologia haptyczna, wykorzystująca, i tu cytuję, mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił, wibracji i ruchów. W praktyce wygląda to tak, że przyjęcie komendy jest zwrotnie komunikowane przez wibracje na ekranie. Tak, podobnie jak w Panamerze, to już gdzieś widzieliście. A więc samo dotknięcie ekranu nie wystarcza, chociaż ekran już na to reaguje odpowiednią animacją. Potrzebny jest nacisk, dokładnie 2,4 Newtona. Wtedy ekran przyjmuje polecenie i reaguje delikatną wibracją. Oczywiście najwięcej uwag kierujecie do panelu sterowania klimatyzacją, który nie jest w postaci fizycznych przycisków.
To, co za chwilę powiem, nie zmienia mojego nastawienia do tego, że też wolę fizyczne przyciski, ale myśl inżynierska stojąca za takim rozwiązaniem, myślę, że prędzej czy później sprawi, że wszyscy się do takiego rozwiązania przekonamy. Bo tutaj plus, minus i wszelkie inne ustawienia nie reagują na każdy dotyk. Popatrzcie, dotykam teraz i nic się nie dzieje. Musimy nacisnąć. I wtedy ekran odpowiednią wibracją przyjmuje i potwierdza nam i zmienia temperaturę. Jeśli chcemy przytrzymać dłużej, jest taka opcja, temperatura odpowiednio się zmienia. Jedyny wyjątek jest taki, że jeśli dotkniemy ekranu i przyciągniemy go w dół albo do góry, to wtedy oczywiście komputer zakłada, że nie jest to przypadkowy ruch i zmienia temperaturę stopniowo, bardzo szybko, no i bardzo czytelnie również. Zwróćcie uwagę, że ta temperatura jest również na górze powtarzana, więc nie jesteśmy w stanie zasłonić ręką tego ustawienia, no bo tutaj mamy kopię tej informacji. Więc to jest wygodne. Spoczywa nasza ręka na tutaj dźwignię zmiany biegów i w zasadzie palcem jesteśmy w stanie sięgnąć wszędzie. I teraz mam dla Was takie ćwiczenie. Wsiądźcie do swojego samochodu, który znacie jak własną kieszeń i spróbujcie bez odrywania wzroku od drogi zmienić temperaturę o 2 stopnie. I zarejestrujcie, czy więcej wysiłku będzie dla Was stanowiła zmiana bez odrywania wzroku od drogi, czy też założę się, że jak zwykle z bardzo krótkim spojrzeniem w kierunku pokrętła. Bo założę się, że pokrętło bez patrzenia znajdziecie pewnie za drugim razem, a na koniec i tak odruchowo spojrzycie na dół, aby sprawdzić, czy trafiliście w te dokładnie 2 stopnie. Więc walka o to, żeby nie odrywać wzrok od drogi jest oczywiście bardzo szlachetna, ale w praktyce i tak to wszyscy robimy, choćby na ułamek sekundy. Zwróćcie uwagę, że zacząłem ten film trochę niestandardowo od wyglądu, a potem od razu przeszliśmy do panelu dotykowego, do sterowania klimatyzacją. Wynika to z tego, że właśnie na te 2 elementy zwróciliście uwagę, komentując zdjęcia tego samochodu na fanpage'u Zacharow. I ja to rozumiem, widzicie tylko zdjęcia, nie możecie tego poczuć, więc komentujecie to, co widzicie. Ale ten samochód można by porównać do góry lodowej, gdzie ten wygląd i te przyciski dotykowe to jest ta niewielka, widoczna część. Reszta, ta podwodna część jest olbrzymia i piękna na swój inżynierski sposób. A więc skoro już te najbardziej denerwujące Was tematy mamy już ze sobą, zapraszam Was do spokojnego spacerku po tym komputerze na kołach. Zacznijmy od silnika, który sam w sobie może nie jest bardzo ekscytujący. Pod oznaczeniem 50 TDI kryje się 3-litrowy, 286-konny diesel o momencie obrotowym 600 Nm, który za pośrednictwem 8-biegowej automatycznej skrzyni biegów napędza 4 koła i rozpędza ten samochód do setki w czasie poniżej 6 sekund. Przynajmniej tak twierdzi Audi. Oczywiście przetestowaliśmy to dla Was i link do tego testu znajdziecie w opisie tego filmu. Są jeszcze 2 inne ciekawostki. Pierwsza z nich jest taka. Audi twierdzi, że pomijając wersję prawdziwie pełnie hybrydową, każde Audi A8 to na swój sposób hybryda. Audi określa to jako miękka hybryda, czyli każda A8 ma silnik elektryczny o niewielkiej mocy 16 koni, ale ten silnik pomaga nam podczas jazdy po parkingu, pomaga przy starcie tego samochodu bez udziału silnika spalinowego, a nawet pomaga nam jechać z jednostajną prędkością również po wyłączeniu silnika spalinowego. Odzyskuje też energię podczas hamowania, uruchamia też ten silnik, a więc de facto ten silnik zastępuje nam alternator i rozrusznik. Jeszcze jeden szczegół techniczny. Pracuje ten silnik, dlaczego 16 koni, takie wielkie auto, dlaczego to sobie daje radę? Bo silnik ten pracuje na napięciu 48 V. Ostatnio o 48 V opowiadałem przy okazji testu Audi SQ7, z tym, że tam ta sieć elektryczna została, można powiedzieć, zdublowana. Samochód działał na 12V napięciu, natomiast silniki, które stabilizowały jego nadwozie na 48 V. Natomiast tutaj, 12V instalacja, cały samochód, kompletna rewolucja, cały samochód został przestawiony na 48 V. To była jedna ciekawostka. Druga ciekawostka jest taka, że jeździmy tym samochodem tydzień i jeszcze ani razu nie udało nam się doświadczyć, żeby ten silnik elektryczny pomagał nam przy starcie, podczas jazdy na parkingu czy podczas jazdy jednostajnej. Może jeszcze w tej wersji tego nie ma? Nie. Miał być w każdym A8. Nie wiem.
Reflektory teraz już nie są matrixami, to są HD matrixy, czyli światło o takiej liczbie LEDów, że można uznać, że ten projektor ma już dużą rozdzielczość. Można też mieć niezły dopalacz w postaci świateł laserowych, które już jak się odpalą, strzelają na prawie pół kilometra. Jeszcze ciekawsze efekty specjalne są z tyłu. Animowane lampy OLED pozwalają na realizację najbardziej zakręconych pomysłów projektantów, a skoro już jesteśmy przy tylnej osi, jest ona skrętna, co na parkingu zmniejsza promień o metr, a 8 o standardowej długości ma podobno średnicę zawracania mniejszą od A4. A skoro już jesteśmy przy kołach, auto może być wyposażone w aktywne zawieszenie, które steruje osobno każdym z kół. Tak, tu też przydało się napięcie 48 V, co pozwala eliminować przychyły nadwozie zarówno w zakrętach, jak i podczas przyspieszania czy hamowania. Jednak to nie wszystko. Auto może być wyposażone w laserowy skaner, który analizuje profil drogi i w czasie rzeczywistym tak koryguje pozycję koła, aby pokonanie przeszkody było prawie niezauważalne w kabinie. I to jeszcze nie wszystko. Błyskawicznie działające silniki przy kołach, nawiasem mówiąc o potężnym momencie obrotowym 1100 Nm, pozwalają w pół sekundy unieść auto o 8 cm chwilę przed zderzeniem bocznym, co pozwoli bezpieczniej rozproszyć energię zderzenia. I to jeszcze nie wszystko. Auto może się unieść również w pokojowej sytuacji, aby zajmowanie miejsca w aucie było bardziej wygodne. Znów wchodzimy do środka, ale wcześniej zwróćcie uwagę na klamki. Nie są zwykłe, dlatego że odchylając klamkę jedynie zaznaczamy nasze zamiary. Odchylamy klamkę o 2 mm może. Całą resztę odblokowania drzwi robią silniki elektryczne. Oczywiście same drzwi musimy odchylić ręcznie, aż tak daleko jak w Tesli Audi A8 zdecydowało się nie iść, ale o klamkach zaraz Wam powiemy ciąg dalszy. Podobnie klamka działa w środku i to jest odpowiedź na pytanie, po co oni to tak komplikują. Otóż w standardowych warunkach wystarczy jedynie lekko pociągnąć za klamkę i drzwi już się odblokowują. Oczywiście, jeśli ktoś lubi szarpnąć za klamkę z całej siły, mam takich, to wtedy oczywiście poproszę bardzo, ta klamka odchyla się aż w takim stopniu. Widać tu nawet takie zaczepy, które czasem działają, czasem nie działają, a kiedy nie działają, otóż wtedy, kiedy komputer pokładowy stwierdzi, że za nami na przykład po lewej stronie jedzie inne auto. I wtedy, otwierając drzwi, doprowadzimy do kolizji. I za nas podejmie decyzję, że mimo, że my tutaj odchylimy klamkę, że drzwi się jednak nie otworzą. Oczywiście zobaczymy też migające diody i wszelkie inne atrybuty jakby niestandardowej sytuacji, ale nasze drzwi zostaną uratowane. Spróbujmy nawet zrobić to z pieszym, niekoniecznie rowerzysta czy też samochód. Więc tak, mamy Maćka, który stoi za samochodem. Za chwilę będzie szybkim krokiem zmierzał w kierunku na przykład przedniego naszego zderzaka, mijając drzwi, a ja spróbuję tuż przed jego nosem otworzyć te drzwi. Czy klamka pozwoli mi doprowadzić do tragedii? Nie pozwoliła. I teraz popatrzcie, już nie mamy żadnego ruchu za drzwiami. Robię dokładnie ten sam ruch. Drzwi się otworzyły. Działa. Takich bajerów tu jest więcej. Na przykład zacznijmy od... najpierw ponarzekam. Ja przecież zawsze muszę ponarzekać. A więc popatrzcie, pierwszy odruch po zajęciu miejsca, oczywiście naciśnięcie przycisku Start-Stop. Nie wiem, jak to wychodzi projektantom Audi, ale ja, chcąc sięgnąć do tego przycisku, i tutaj Maćku proponuję skupić się na tym fragmencie, zawsze mam kolizję z dźwignią zmiany biegów. Moim zdaniem ten przycisk powinien być, nie wiem, może wyżej, a może tu. Ale teraz już koniec narzekania. Popatrzcie, co się dzieje po naciśnięciu, po włączeniu zapłonu. Mamy tu piękną listwę, która biegnie przez cały samochód i pod tymi listwami kryją się oczywiście nawiewy. Tak, wiedzieliśmy to w innych samochodach, ale popatrzcie, teraz to jest w Audi i działa to w taki sposób. Popatrzcie, że kratka nawiewu była schowana i teraz dopiero wysuwa się na pierwszy plan. I zwróćcie też uwagę na to, że ta środkowa listwa nie jest otwarta. Dlaczego? Dlatego, że obydwa ustawienia są na 0, tak? Ustawienia są oczywiście też dotykowe, a więc ustawiamy w jakimś tam stopniu, że chcemy mieć nawiew na prawą stronę, lewa jeszcze wyłączona, ale to już wystarczy. Środkowy nawiew właśnie powoli, bezszumnie się wysuwa. Możemy ustawić też po prawej i już mamy nawiewy na swoim miejscu. Takich bajerów jest więcej w części technicznej tego filmu. Zobaczycie też na zdjęciach nocnych, na przykład Matrix LED również pod sufitce, co robi naprawdę niesamowite wrażenie, szczególnie z tyłu, ale nie będę wszystkiego zdradzał.
obejrzyjcie część techniczną. Czymże byłby test, gdybym nie pokazał materiałów wykończeniowych, czy też nie szarpnął za klamkę, albo nie zajrzał do różnych schowków. No i tu pokazuję tak z góry na dół. Skóra, szef, skóra, drewno, LEDy, metal, piano black, metal, piano black, takie różne fajne przełączniki, bardzo mi się to podoba, to siła nawiewu, szkło, metal, miękkie tworzywo, metal, piano black, ponownie drewno, LED, drugi LED, tutaj miękkie wykończenie, tworzywo sztuczne już, ale naprawdę jeszcze się uginę pod palcem. Podobnie na drzwiach z góry na dół, popatrzcie, piękna faktura drewna i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wszystko jest super, poza jednym detalem, wiecie, no tak jak w poprzedniej generacji, tak i w tej, niestety podłokietnik nie jest jakoś tak zbyt luksusowy, tak? Jest dosyć twardy, po prawej stronie jest lepiej, ale niewiele lepiej. Jeśli chodzi o szarpanie za uchwyty, to zróbmy to, miejmy to z głowy. Nic. Po lewej stronie też nic, więc oczywiście spasowanie jest dokładnie takie, jakiego należało się w tej sytuacji spodziewać, przy tej cenie. Wyłączę sobie ogrzewanie fotela. I na koniec schowki. Ze schowkami jest tak jak w większości tego typu mocno zabudowanych samochodów. Jest tych schowków parę, ale nie ma nigdzie takiego porządnego, no bo spójrzcie sami. Podłokietnik, widzimy tu różne elektroniczne gadżety, ładowanie telefonu, ale ten schowek to się zamyka w takim, no to nie wiem na co to jest, no, tabliczka czekolady nawet się nie zmieści. Idziemy dalej. Tu widzimy miejsce na 2 kubki i to jest też taki jeden z bardziej praktycznych schowków. Ok, idziemy dalej. Kolejny schowek przed pasażerem. Wydawałoby się, że może uratować sprawę, a jednak nie, no bo w zasadzie nie wyjeżdża w całości jako schowek, tylko drzwiczki się obniżają. Oczywiście pięknie wykończone, ale co z tego, bo po ich zamknięciu, no one jakby dojadą tu. A więc wyciągamy książkę i widzimy, że tam w środku jest miejsce na książkę. No wkładamy książkę i właśnie miejsce się skończyło. Więc też nie. Najbardziej praktyczny schowek to schowek w drzwiach, który jest naprawdę duży. Tutaj widać, że sporo różnych tam gadżetów się zmieściło, no i z tego należy korzystać. Więc to jest chyba takie jedno, no, takie powiedzmy praktyczne troszkę rozczarowanie. Moje testy są praktyczne, więc ja na to zwracam uwagę. I zabrakło mi dużego schowka, ale poza tym to raczej nie dziwi. W tym samochodzie absolutnie nie ma na co narzekać. Jak widzicie, mamy tu sporo ekranów. Virtual Cockpit przed kierowcą, 2 panoramiczne ekrany. Jeden z nich już omówiliśmy, ale ten na górze też ma haptyczny interfejs. Trzeba jednak przyznać, że 2 ekrany na środku widzieliśmy już kilka lat temu w Q50, a 3 ekrany przedstawiał niedawno Range Rover Velar. Jednak żaden z tych samochodów nie ma wibrujących ekranów, a w sytuacji braku pokręteł to nie jest tylko gadżet. To konieczne ogniwo, aby ponownie odzyskać kontakt z samochodem. Zresztą wprowadzenie adresów pomimo braku pokrętów wciąż jest proste. Możemy wpisywać całe słowa, pojedyncze literki, przy czym nie trzeba między nimi robić przerw. Możemy też użyć klawiatury albo zwyczajnie podyktować. I teraz chciałbym Wam pokazać, jak można się z tym samochodem komunikować głosowo, bo w tej generacji już nie musimy się uczyć całych fraz, jak kiedyś, tylko mamy pewne słowa kluczowe, które definiują nasze intencje, a cała reszta zdania może w pewnym stopniu się zmieniać. Popatrzcie, jak to wygląda w teorii. Mamy tu różne tematy rozmowy. Nawigację, telefon, radio, muzyka, mapa, odczytywanie SMS-ów czy maili, czy ustawianie temperatury. I teraz jak wejdziemy do nawigacji, bo tu jest pomoc, możemy powiedzieć wprowadź cel. Wszystko, co jest Czekaj. wyświetlane na ekranie, możesz obsługiwać głosem. Gdzie jest włoska restauracja? Jedź do domu, szukaj MOP, szukaj hotelu w miejscu docelowym, jedź do biura, nawiguj i do Jan Nowek prywatnie. Jaka jest sytuacja na drodze? Ostatnie cele. Chcę coś zjeść, potrzebuję paliwa, jestem zmęczony, muszę do toalety, nawigacje ulubione, pokaż mi plan trasy, wprowadź adres, wprowadź kraj, wprowadź kod pocztowy, ulicę, numer domu i tak dalej. Rozpocznij prowadzenie do... Popatrzcie, ile tego jest. Problem jest taki, że ja to wszystko odczytałem na głos. Ta pani nic z tego nie zajarzyła i ona naprawdę nic z tego nie jarzy. Potrzebuje paliwa. Proste, komunikat. Potrzebuję paliwa. Potrzebuję rzeczywiście, na czerwono mi się świeci, więc potrzebuję. Co mogę dla Ciebie zrobić? Potrzebuję paliwa. Co mogę dla Ciebie zrobić?
potrzebuję paliwa. Wszystko, co jest obecnie wyświetlane na ekranie, możesz obsługiwać głosem. Aby cofnąć się o jeden krok, powiedz... No i tyle w temacie. Bardzo ciężko jest wprowadzić cokolwiek. Udało mi się ostatecznie dogadać z nią, jeśli chodzi o wprowadzanie adresu, ale zrobiłem to Co po mogę dla kilku Ciebie próbach zrobić? i to się skończyło tym, że okazuje się, że trzeba dyktować ten adres nie w takiej kolejności, tylko w Co innej. mogę dla Ciebie zrobić? Prowadź mnie do ulica Zawiła 69, Kraków. Pokażę teraz na wyświetlaczu, co możesz powiedzieć. Powiedz korekta, jeśli chcesz... Ja się wczoraj cofnąć nagrywałem, do- jak działa nawigacja i udało mi się wprowadzić ten adres, ale dzisiaj ona się na mnie chyba Przechodzę obraziła. teraz w tryb pauzy. Kobieta. Aby kontynuować, naciśnij przycisk mowy. Myślę, że niedługo to zostanie naprawione, bo nawet w A4 przecież to działało o wiele lepiej niż to, co obserwujemy tutaj, ale pokażę Wam parę innych bajerów. A mianowicie wprowadzanie adresu, wspomniałem, że może być z klawiatury, może być głosowe, ok, ale może też być poprzez ekran dotykowy. Patrzcie, jak wchodzimy w tryb wprowadzania tutaj, to na dole cały ten ekran to jest nasz taki touchpad i możemy wpisywać tam na przykład Warszawa. W-A-R-S-Z-A. Warszawa. To jeszcze nie koniec. A zresztą można przecież tak skasować. Możemy zrobić tak. W-A-R. Warszawa. A. W-A. Teraz zagramy w grę. Usuń. Ok, jedziemy? Naprawdę robię wszystko, żeby się nie dało tego zrozumieć. A jednak działa. Więc bajerów tu nie brakuje, ale głosowo chyba jeszcze nie wszystko jest w formie. To może jeszcze jedno niestandardowe rozwiązanie. Otóż włączamy tryb szukanie w Google i w tym momencie wpisujemy na przykład nazwę firmy. Autocentrum. A-U-T-O-C-E-N-T-R-U-M. Proszę bardzo, dokładna nazwa. Tylko że to nie jest spółka ZOO, ale tu już lepiej. Różne bazy danych, widzę, tutaj są, ale ważne jest to, że znajduje to, co trzeba. Możemy to uznać za drobiazgi, bo poważna rzecz to hasło poziom 3, bo to właśnie do trzeciego poziomu autonomicznej jazdy Audi A8 jest już gotowe. Cała przestrzeń naokoło auta jest skanowana, filmowana i analizowana. Ilość danych jest tak olbrzymia, że przetwarzaniu dedykowano osobny komputer, który podobno jest schowany gdzieś pod tylną kanapą i to on tworzy na żywo obraz sytuacji wokół auta, podejmując decyzję za kierowcę. Ciekawostka jest taka, że Audi A8 ma moc obliczeniową porównywalną do myśliwca F-16 Falcon, a zła wiadomość jest taka, że na razie tej mocy obliczeniowej niestety nie możemy wykorzystać, ponieważ brakuje prawa, które by odpowiedziało na pytanie, kto właściwie będzie odpowiedzialny za podjęte przez samochód decyzje. Druga zła wiadomość jest taka, że obecnie sprzedawanych samochodów nie można będzie do tego trzeciego poziomu zupgrade'ować, więc do poziomu, gdzie samochód będzie się sam poruszał w ruchu miejskim do 60 km na godzinę, a my nie musimy trzymać rąk do kierownicy i możemy się zająć na przykład oglądaniem filmu. Czytaniem gazety już mniej, bo samochód analizuje gałki oczne kierowcy i na podstawie tego wie, czy jest on potencjalnie gotowy do przejęcia kontroli nad autem. A jeśli będzie miał wątpliwości, da znać. Ciekaw jestem, co będzie, jak założę czarne okulary i kamera zwyczajnie nie będzie widziała moich oczu. Interesujące. Tak czy inaczej, kierowca tu jest wciąż potrzebny. Zresztą samochód nie jedzie z punktu A do punktu B według nawigacji, dlatego że on jedynie w sposób bardziej autonomiczny zachowuje się w korku w ruchu miejskim. A więc tak naprawdę jedzie za poprzedzającym nas pojazdem. I tu wciąż musimy mieć na uwadze, że jeśli auto jedące przed nami przyjedzie skrzyżowanie na pomarańczowym świetle, to my zostaniemy przez niego, że tak powiem, wessani już na czerwonym. No chyba że samochód czyta
też światła na skrzyżowaniu, co by mnie nie zdziwiło, ale to będziemy musieli w swoim czasie sprawdzić. No to wygląda na to, że największa zaleta poziomu 3 to możliwość oglądania filmu w korku i jest to o tyle paradoks, że autonomiczna jazda powstaje m.in. właśnie po to, aby korków nie było. Niemcy obliczyli, że 2-godzinny korek kosztuje ich gospodarkę 100 000 euro, nie licząc kosztów osób stojących w korku. A więc jak każde auto będzie autonomiczne, to wszyscy będą mogli oglądać filmy w korkach, których nie będzie. Inne zalety poziomu 3 to także automatyczne parkowanie, przy którym auto nie tylko samo kręci kierownicą, ale też zmienia biegi, kierunek jazdy i dodaje gazu. Włącza nawet samo kierunkowskazy. No i wreszcie trzecia zaleta to jest automatyczne wjeżdżanie, wyjeżdżanie z garażu. I to ostatnie mnie trochę martwi, bo szczerze mówiąc konkurencja nie czeka na umożliwienie jazdy na poziomie 3 jazdy autonomicznej, bo już teraz można w BMW czy Mercedesie do garażu wjechać po wyjściu z samochodu. Tutaj co prawda mamy najzgrabniejszy chyba kluczyk z całej konkurencji, bardzo mały, ale jeśli miałby być większy, ale umożliwiałby mi już teraz wjazd do garażu, to chyba wolałbym mieć takie rozwiązanie jak w BMW. A skoro już powiedziałem o parkowaniu w BMW, to myślę, że warto pokazać pewną rzecz, której Audi BMW wyprzedziło. Mówię o kamerze 3D, która obserwuje nasz samochód z zewnątrz niejako, z drona, czyli włączamy tryb 3D i widzimy nasz samochód. Możemy to odwracać, możemy zmieniać kąt patrzenia i zwróćcie uwagę, że w BMW to były predefiniowane punkty z tej strony, z tej strony, z tej strony, a tu możemy wybierać sobie kąt dowolnie, tak jak nam odpowiada i zatrzymać się w każdej chwili. Co jeszcze? Ciekawostka jest taka, że samochód dosyć realistycznie jest pokazywany, czyli jeśli na przykład zdejmę nogę z hamulca, to światła zgasną. Właśnie zaświeciły się światła z przodu. Zwróćcie uwagę, że tu zostało to oświetlone i to od razu widzimy. Dociskam hamulec, jak widać wszystko reaguje. Skręcam kierownicę, przednie koła odpowiednio się odwracają. Oczywiście jeśli zaczniemy się powoli toczyć do tyłu, to koła również z lekkim poślizgiem, ale będą się kręcić. Dosyć realistyczne i tak jak mówię, bardzo, bardzo płynne i bez ograniczeń, jakie widzieliśmy w serii 7. Najnowsza generacja systemu MMI jest tak rozbudowana, że nie będziemy teraz zajmować Wam tym czasu. Zapraszamy do części technicznej, gdzie omówiliśmy najciekawsze funkcje. Czas na test dwumetrowca, który w tym przypadku oczywiście połączymy z oglądaniem, jakie to możliwości ustawień foteli są w tym samochodzie dostępne. Zacznijmy od ustawienia jednak kierownicy. Mamy tu oczywiście elektryczną regulację i zakres tej regulacji jest całkiem spory. Popatrzcie, to jest górna, najbardziej wysunięta do mnie pozycja, więc jest naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o regulację samego fotela, to tutaj nawet nie ma ich aż tak wiele, bo są tu tylko dostępne podstawowe, takie, które najłatwiej złapać palcem, prawda, nie patrząc na to, więc moim zdaniem dobry kierunek rozwoju, że nie przyładowujemy tej części przyciskami. Mamy tu na środku włączenie masaży, a tu naokoło odcinek lędźwiowy. Oczywiście górę i dół regulujemy osobno z przodu, osobno z tyłu, przód, tył, no taka można powiedzieć klasyka. Tym przyciskiem również możemy wypchnąć zagłówek maksymalnie do góry, widać. I teraz resztę ustawień szukamy już na ekranie. I tu sytuacja wygląda tak, możemy tak wyjść z tej opcji i wystarczy nacisnąć na symbol fotela i mamy tu też dostęp do różnego rodzaju masaży, balans klimatyzacji i ustawienia fotela. I możemy na przykład wybrać, tu jest regulacja górnej części, więc po prostu naciskam na ten przycisk na ekranie i czuję, jak fotel łamie się, przechylając się bardzo mocno do przodu. Teraz to się zrobiło troszkę aż za dobrze. Możemy też wyregulować na szerokość, a więc regulujemy osobno boczki siedziska i boczki oparcia.
jak również możemy ten fotel odrobinę wydłużyć albo skrócić, więc wszystko tu jest fajnie przemyślane i dostępne. Tu mamy też oczywiście masaż, natężenie masaży i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że każdy pod siebie coś dopasuje. Jeśli chodzi o miejsce nad głową, to no tak, że 2 palce wolnej przestrzeni jeszcze nad głową mamy, mimo że mamy tu oczywiście okno dachowe, więc też jest dobrze. Zwróćcie uwagę, że mamy tu też regulację, mocowanie pasa, także tak jak mówię, 2-metrowiec odnajdzie się w tym aucie bez problemu. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, to dobra wiadomość jest taka, że test 2-metrowca generalnie jest zaliczony, bo nie dotykam nawet fotela przed sobą. Nad głową również mam wystarczająco dużo miejsca, bo jak widzicie siedzę wcale nie zgarbiony, a jeszcze nie zacząłem nawet regulować fotela. W tym samochodzie akurat konfiguracja jest taka, że wszystkie 4 fotele są identyczne, więc ja nawet na dobrą sprawę nie muszę przesiadać się na prawą stronę, aby pokazać Wam to prezesowskie miejsce, bo to po lewej stronie wcale nie jest gorsze. Natomiast no, mogę ponarzekać bo zawsze muszę, mogę ponarzekać na to, że miejsca na nogi, na buty tak naprawdę w ogóle nie zostało pod fotelem kierowcy. Akurat tam siedzi 2-metrowy Zachar, który obniżył fotel właśnie tak bardzo mocno. Dobra wiadomość natomiast jest taka, że znamy samochody, gdzie wsadzając tam nogę wyciągamy już podrapany but. Natomiast tutaj czuć, że tam w środku tak naprawdę jest taki miękki welurek, więc nawet po takiej operacji będę miał bardziej błyszczące, wypastowane buty. Kto wie, może tam jest podajnik odpowiedniego kremowania, że tak powiem, butów. No tak żartuję. W każdym razie miejsca nie brakuje, chyba że wsiadamy tutaj w takich zimowych butach, wtedy przez tego 2-metrowca możemy mieć delikatny dyskomfort. Pamiętajcie jednak cały czas, że testujemy wersję o standardowym rozstawie osi, nie jest to wersja long czy lang, w związku z tym tych 13 cm dodatkowych tu jeszcze nie ma. Oczywiście tu warto zatrzymać się na dłużej, popatrzcie jakie tu są możliwości. Mamy tutaj możliwości pamięci ustawień, ale też możliwość jednym przyciskiem rozłożenia tego fotela i teraz pytanie, gdzie on mnie rozkłada? Halo, ja mam 2 metry, już mniej, jeszcze mniej. Dobra, rozłożył. No to jest takie ustawienie bardziej do leżenia, aczkolwiek nie dla mnie, więc jednym przyciskiem również wracamy na swoje miejsce. I już. Myślę, że klamki z tyłu działają również podobnie, czyli najpierw sprawdzają, czy wolno mi otworzyć drzwi, dopiero później otwierają, więc to jest też fajne. Zwróćcie uwagę oczywiście na roletki, zaraz do nich wrócimy. Mamy też taki dodatkowy schowek w drzwiach, oprócz tego, że tutaj mamy w drzwiach też stosowną kieszeń, czy na przykład tu taki większy schowek, do którego możemy na przykład odpiąć ten tablet i ewentualnie się go tutaj pozbyć. Ta część pewnie można zdemontować przy odrobinie wprawy, ale załóżmy, że tak ma zostać. Jeśli chodzi o ten ekran, no to mamy tu oczywiście mnóstwo różnych opcji. Tu mamy przejście do takiego standardowego Androida, ale no tu możemy sobie wybierać, nie wiem, podglądać stan pojazdu, średnie zużycie akurat zawyżone o tyle, że staliśmy na parkingu i musieliśmy co chwilę włączać silnik, stopień podniesienia, zawieszenie i tak dalej. Już nie będę się wgłębiał. W każdym razie tutaj jest mnóstwo rozrywki na przykład, czyli mamy telewizję, odtwarzanie, możemy sobie włączyć, albo nie będziemy włączać, żeby nie były zaraz jakieś historie z prawami autorskimi. Po prawej stronie możemy regulować dodatkowo, jak widać, różne również ustawienia i opcje, natomiast zwróćcie uwagę na coś, co wcześniej widzieliśmy w BMW serii 7. Tutaj również możemy pobawić się takim tabletem, który daje nam podstawowe ustawienia, czyli najważniejsze, można powiedzieć, ustawienia, czyli podgrzewanie foteli, wentylację foteli,
jakieś dodatkowe, widać opcje, już nie będę się jakby zagłębiał aż tak bardzo. Zwróciłbym uwagę na światła, w szczególności światła matrycowe. W części technicznej tego testu znajdziecie dokładnie omówione te światła. W dużym skrócie polega to na tym, że możemy zdefiniować niewielką plamkę. Aha, otwarte drzwi. No, w każdym razie można zdefiniować niewielką plamkę, a następnie tą plamkę przy pomocy tego zestawu LEDów umieścić w jednym konkretnym miejscu i przesuwać, nią sterować bardzo dokładnie, ustawiając ją w konkretnym punkcie, bo jak trzymamy książkę tu, to chcemy mieć snop światła tu, a jak tu, to inaczej, więc wszystko jest przemyślane. Oprócz tego możemy się bawić roletami. Widzimy bardzo konkretny stan tych rolet, czyli tu po lewej stronie zamknięte, po prawej otwarte. Możemy wszystkie zamknąć, możemy wszystkie otworzyć. Wtedy ta roleta też, jak widać, zjeżdża. No, fajnie, że to się pojawiło również w Audi A8, ale w BMW Serii 7 to już wcześniej, trochę wcześniej widzieliśmy. Fajna rzecz jest taka, że możemy tu wykorzystać przejście na narty i w tej chwili tam kamera, mam nadzieję, że to będzie mogła pokazać. Tak, widać, jest przejście na narty, możemy przewozić większe przedmioty, tu mamy schowek, możemy to też podnieść, tu mamy jeszcze miejsce na kubki, proszę bardzo. To wszystko możemy też podnieść i wtedy mamy standardowe 5-osobowe auto, bo tu jest odpowiedni też pas i zapięcie. Oczywiście ta 5. osoba nie będzie miała jakoś komfortowej podróży, no bo ten tunel środkowy jest olbrzymi, ale skoro już przy nim jesteśmy, popatrzcie, mamy tu nawiewy na środku, również sterowane w taki fajny sposób, ale też oczywiście nawiewy w słupkach B. I jeszcze jedna rzecz, naprawdę warto uwagi, wyjście 230 V, ale jakie? Takie pełnowymiarowe gniazdo, nie wąska wtyczka, która sprawia, że możemy tu włożyć co najwyżej ładowarkę, tylko tu naprawdę ktoś pomyślał o laptopie. Fajne. Trudno, żeby nie było fajne, w końcu jesteśmy w Audi A8. Bagażnik nowej A8 mierzy 505 litrów pojemności. Kształt tego bagażnika raczej umożliwi nam wykorzystanie całego tego litrażu bez problemu, natomiast tam na końcu warto zwrócić uwagę, jest taki garb, taki próg, który może być jedyną chyba taką większą przeszkodą. Poza tym myślę, że wykorzystanie tej przestrzeni będzie dosyć proste. Po lewej stronie mamy, jak widać, kieszonkę, tutaj mamy też siateczkę, możemy tą siateczkę rozciągnąć, dodatkowo zabezpieczając drobne bagaże. Możemy też zajrzeć pod podłogę bagażnika. Widzicie, to jest taka konstrukcja, która umożliwia nam łatwe podniesienie i zawieszenie tej podłogi. Podłoga jest jak najbardziej w porządku, solidna. Pod nią znajdujemy potężne koło dojazdowe, to jest dojazdówka, ale jak widać nie jest to przynajmniej zestaw naprawczy. To jest ta dobra wiadomość. Jest jeszcze jedna ciekawostka, a mianowicie tuż na podsufitce, nazwijmy to, tego bagażnika znajduje się taka oto konstrukcja, żeby Wam nie przyszło do głowy wieszać na tym siatki z ziemniakami. To jest na parasol, przy czym ten symbol parasola z jakiegoś powodu nie jest w takim dobrze widocznym, czytelnym miejscu, tylko trzeba tam się naprawdę mocno wykręcić, schylić i dopiero możemy ten symbol parasola dostrzec. Więc pamiętajcie, nie buraki, nie ziemniaki. Parasol. Poza tym, myślę, że nie ma co się na tym bardzo mocno skupiać. Wszystko jest zabudowane, ładnie wykończone, z odpowiednimi przyciskami. Jest dobrze. Wsiadając dzisiaj do samochodu, do tego nagrania, pomyślałem, że będzie to jedno z trudniejszych nagrań, bo ja generalnie nie przepadam za segmentem tych luksusowych limuzyn. Uważam, że najbardziej rozsądnym i racjonalnym wyborem, jeśli się ma odpowiedni budżet, jest ten rozmiar niżej, tak? Czyli Audi A6, seria 5 czy klasa E, że te samochody takie jak S-klasa, 7 czy 8 są po prostu za duże na co dzień. Ale ostatnio mieliśmy serię takich samochodów, serię 7, klasę S, LS-a też miałem okazję krótko testować, więc będę chyba chciał i musiał wręcz porównać
Audi A8, przynajmniej do niemieckiej konkurencji. I tak jak pamiętacie, skoro oglądacie test Audi A8, to pewnie oglądaliście też klasę S czy serię 7, jeśli nie, to oczywiście gorąco zachęcam. Klasę S określiłem jako luksusowy jacht, który się nie tyle prowadzi, co nim się steruje, że w tym samochodzie wręcz abstrakcyjnie jest kierowca odizolowany od tego, co się dzieje na zewnątrz. Seria 7 z kolei wydawała mi się samochodem tak bardzo skrojonym pod kierowcę, że aż zatracała ten swój rozmiar i wydawało się, że jadąc tym samochodem jedziemy serią 5, co oczywiście nie może się nie podobać, no bo samochód jest taki bardziej zwinny, jakby łatwiejszy w prowadzeniu, a może nawet jest odpowiedzią na moje właśnie oczekiwania, czyli jechać czymś, co nie wygląda i nie czuć, że jest za duże. No i teraz pojawia się A8 i muszę powiedzieć, że zdecydowanie daleko tutaj do klasy S, jeśli z jej abstrakcyjnym poczuciem i poziomem komfortu i tego super jachtowego zawieszenia. A i bliżej na pewno jej jest do serii 7, która pozwala prowadzić ten samochód, pozwala mieć nad nim kontrolę i czuć ten samochód. Aczkolwiek jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, umieściłbym ten samochód nie obok 7, tylko raczej obok 7, ale po stronie klasy S, że jednak jest to pewien rodzaj kompromisu, takie ogniwo, które łączy i ten luksus, którego tutaj może jest, no tak jak mówię, nie aż tak dużo, jeśli chodzi o pływanie po drodze, jak w klasie S, ale właśnie pewność siebie na drodze, której nie brakuje naprawdę w serii 7. Samochód ten pewnie się prowadzi, ma dobry układ kierowniczy, ma odpowiednio mocny silnik, chociaż oczywiście trudno porównywać 760 z 12 cylindrami i 600-konnym silnikiem z podstawową 50 TDI, które ma 6 cylindrów i raptem niecałych 300 koni. Ale mimo tak druzgocącej różnicy w mocy byłoby bardzo niesprawiedliwe, gdybym powiedział, że w A8 czegokolwiek pod tym względem brakuje. Ten samochód naprawdę bardzo dynamicznie i sprawnie przyspiesza w każdych warunkach, a do tego fantastycznie prowadzi się w zakrętach. I właśnie to jest ciekawostka, bo ten samochód standardowo wychodzi z pneumatycznym zawieszeniem. Docelowo będzie dostępne zawieszenie z elektrycznymi siłownikami, które będą kontrolować dodatkowo każde koło. Coś w rodzaju odpowiednika Magic Body Control w Mercedesie. I to jest oczywiście w przyszłości ciekawa rzecz do przetestowania. Natomiast ja pamiętałem, że ten samochód jeszcze nie jest dostępny z tym systemem, ale jadąc tym samochodem nie mogłem oprzeć się złudzeniu, że ten system tu jest, bo ten samochód jest naprawdę bardzo komfortowo i przyjemnie zawieszony. A jednocześnie w ostrych łukach praktycznie się nie przychyla. Przy czym on nie ma, tak jak mówię, ani tego przyszłościowego systemu, ani też nie ma rozwiązania z SQ7, które też miało odpowiednie tam siłowniki, które utrzymywały nadwozie poziomo. Ten samochód to robi, ale samym zawieszeniem pneumatycznym. Zastanawiam się, jak on będzie jeździł z tymi dodatkowymi systemami, siłownikami. Zobaczymy. Teraz to, co mamy, jest naprawdę bardzo przyjemne. Potrafi być komfortowe, ale absolutnie niczego mu nie brakuje, nawet w szybszych zakrętach. Oczywiście, jeśli szarpniemy kierownicę, nawet przy 50 na godzinę, to jest pusta droga, mogę to zrobić przy 50. A właśnie, no w tym momencie wracając na prawą stronę drogi, oczywiście czujemy, że tylna oś zaczyna szukać swojego miejsca i chyba nawet znalazła bez wsparcia elektroniki. Aczkolwiek wtedy poczułem ten majestat tego samochodu, że to jest jednak gruba ryba. I ten samochód rzeczywiście podczas jazdy nie udaje, że on jest Audi A6. Cały czas jadąc tym samochodem czujemy, że to jest jednak 8. Tym też się różni od serii 7, gdzie można się przez chwilę pomylić, że mamy do czynienia nawet z 5. Podsumowując
tak jak powiedziałem, ogólne wrażenie z jazdy to jest zdecydowanie bardziej seria 7, ale z większym ukłonem w kierunku komfortu. Cudowne, fantastyczne zawieszenie i to jeszcze bez tych bajerów, które dojdą. Bardzo dobre wyciszenie, bardzo dobry komfort i gdybym miał wybierać samochód dla siebie w tym segmencie, to... A i jeszcze tylna skrętna oś. Mimo tak potężnego nadwozia ponad 5-metrowego, jeśli będziecie mieli tylko okazję, spróbujcie tym samochodem pomanewrować na parkingu. To auto skręca, jakby było nie segment mniejszy, 2 segmenty mniejsze. Coś niesamowitego. Ta skrętna oś również pomaga oczywiście podczas szybszej jazdy, stabilizując ten samochód, ale to inna historia. W każdym razie, gdybym miał wybierać pomiędzy S-ką, serią 7 a 8, to już wcześniej, we wcześniejszych filmach powiedziałem, że dla siebie wybrałbym raczej wybrałbym serię 7, ale teraz, kiedy dochodzi nowy zawodnik, czyli Audi A8, to myślę, że ta decyzja byłaby taka, że zostałbym przy A8, chociaż jest bardziej podobna do 7, to jednak bardzo lubię różnego rodzaju gadżety, a ilość technologii na pokładzie tego samochodu, chociaż to jeszcze nie jest maksymalnie dopakowany samochód, można powiedzieć, że jedziemy podstawową prawie że wersją, jeśli chodzi o te kluczowe gadżety, które w przyszłości będą tutaj dostępne. Jeszcze jest daleka od pełnego, prawda, pakietu wszystkich opcji i nawet jadąc tym samochodem już mam wrażenie, że jadę najbardziej nowoczesnym, najbardziej zaawansowanym technicznie samochodem w tej klasie. Jak widzicie, góra lodowa jest olbrzymia. Część widoczna nad wodą ledwo oddaje skalę całości. Tam kaczka jak zawsze potwierdza te słowa. Natomiast hasło reklamowe "zapomnij, czym jest samochód", choć przyznajmy trochę aroganckie, jest bliskie prawdy. Zastanawiam się tylko, czy klient na ten samochód, czyli raczej nie 30, tylko 50-latek, człowiek, który niekoniecznie ma przyklejony do ręki telefon i jest zajawiony na wszystkie nowości, człowiek, który przerobił w życiu wiele samochodów, czy on chciałby zapominać, czym jest samochód? Może lepszym hasłem reklamowym by było "odkryj samochód na nowo", bo Audi A8 rzeczywiście odkrywa wiele znanych nam rzeczy na nowo. I nie mówię tylko o przyciskach dotykowych, czy też, tak jest, czy też światłach Matrix LED w podsufitce. Dużo tego, prawda? A przecież nie wszystko jest jeszcze aktywne. Poczekajmy na odpowiednie prawo, poczekajmy na odpowiedni moment, a wtedy dajcie znać w komentarzach, czy będziecie chcieli oddać prowadzenie w takim samochodzie. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia.